Monster Hunter to seria, która na karku ma już 20 lat. Mimo to nigdy nie była w mainstreamie, chociaż posiada oddaną społeczność, która darzy ją wielką miłością. Sytuacja związana z popularnością mocno się zmieniła wraz z Monster Hunter World, a najnowsza odsłona zmieni tą sytuację diametralnie. W grze spędziłem około 120 godzin, wbijając 110 rangę łowcy i wykonując ponad 400 polowań, a większość tego czasu w tak zwanym endgame loopie, czyli końcowej zawartości oferowanej przez grę. Cześć, ja nazywam się Bartek Jakubczyk, a to moja recenzja Monster Hunter Wilds. Kod na grę w wersji na komputery osobiste otrzymałem od Cenega Polska, ale nie stanowi on gratyfikacji za ten materiał, a wszystkie zawarte w nim opinie należą do mnie. Zapraszam. Zacznijmy od kwestii sprzętu, na którym testowałem grę. Nie dysponuję żadnym high-endowym sprzętem. Mówimy tutaj o zwykłym RTX 3070 i 12600K i 32 GB RAMu. Ale to dobrze, bo dzięki temu zobaczycie, jak gra działa na sprzęcie ze średniej półki. Od zeszłego roku z wypiekami na twarzy śledziłem wszelkie doniesienia o zbliżającej się najnowszej odsłonie Łowcy Potworów i im więcej ich trawiłem, tym bardziej upewniałem się, że Wilds może być dla serii Monster Hunter tym, czym dla serii Soulsów był Elden Ring. Zapamiętajcie to stwierdzenie, bo wrócimy do niego pod koniec recenzji. Najnowsza część wprowadza wiele usprawnień i zmian. Niektóre z nich wydają się być małe, ale wywierają ogromny wpływ na sposób, w jaki będziemy polować na bestie w najnowszym dziele Capcomu. Nie było się również bez wad, ale po kolei. Na pierwszy plan wybija się historia, która jeszcze nigdy nie była podana tak dobrze. To nie tylko wstawki filmowe wprowadzające nas w wir wydarzeń, ale również interakcja z pozostałymi postaciami, czy to w obozach między misjami, czy podczas samych misji, ponieważ niektóre z nich dołączają do nas podczas polowań, będąc integralną częścią wydarzeń i zwiększając poczucie, że wszyscy biorą w tej historii udział. Sama jakość fabuły to już zupełnie inna para kaloszy. Po dotarciu drużyny łowców do zakazanych ziem, których nikt nie zamieszkuje od 1000 lat, okazuje się, że ktoś jednak je zamieszkuje i nie są to tylko potwory. Ratujemy będącego w opałach chłopca, którego następnie dostarczamy do jego wioski, by wspólnie z nim podróżować przez nową krainę i odkrywać jej sekrety. Żeby było jasne, fabuła nie jest tragiczna, określiłbym ją jako mocno przeciętną. Nie czułem większego zainteresowania czy chęci śledzenia jej, zwyczajnie nie potrafiła przykuć mnie do ekranu. Na całe szczęście dla tych z Was, którzy również się nią nie zainteresują, filmiki można przewijać, na co miałem niejednokrotnie ochotę, ale jak recenzja, to trzeba oglądać. Główny wątek fabularny ukończyłem po około 20 godzinach. Po tym czasie gra serwuje nam napisy końcowe i możemy mieć wrażenie, że skończyliśmy grę. Nic bardziej mylnego. Tak naprawdę ukończyliśmy tutorial, bo dokładnie tym jest tryb fabularny w Monster Hunterze. To poznawanie podstaw, mechanik, map, broni i przeciwników, albo posługując się nomenklaturą gry, low rank, czyli zadania na najniższym poziomie trudności mające wprowadzić nas w świat polowań na potwory. Oczywiście fabuła będzie dalej rozwijana, ale będzie podawana w bardzo surowy sposób, udostępniając nam niezwykle szczątkowe informacje. Czy to źle? Cóż, to zależy. Jeżeli liczycie na fabułę w grach, to tutaj zwyczajnie się zawiedziecie. Jeżeli traktujecie ją jako byle jaki pretekst usprawiedliwiający ubijanie bestii w ilościach hurtowych, to powinna wam ona wystarczyć. Warto jednak zaznaczyć, że nie dla fabuły gra się w Monster Huntera, gra się dla walki, a ta jest niezwykle emocjonująca. Jeżeli nie jesteście zaznajomieni z serią polowania na potwory, to już śpieszę z wyjaśnieniem, czym ta seria jest. To grinder, w którym wyruszamy na polowanie na ogromne potwory, dzierżąc ogromne bronie, które nie miałyby racji funkcjonować w prawdziwym świecie. Z pokonanych bestii wyciągamy materiały, by stworzyć silniejsze ogromne bronie, by następnie wyruszyć na polowanie na silniejsze ogromne potwory. Proste. Jednak to, że do każdego polowania możemy wybrać konkretną broń, zestaw zbroi, dekoracji, zapasy czy posiłek, sprawia, że Monster Hunter dostarcza nam naprawdę wyjątkowe doświadczenie. Z każdą kolejną częścią świat Monster Hunter się rozrasta. W Wilds rozrósł się do tego stopnia, że niektórzy sądzili, że będziemy mieli do czynienia z otwartym światem. Nic bardziej mylnego. To bardzo duże lokale, które po raz pierwszy zostały połączone naturalnymi przejściami. Dwie pierwsze mapy to dość spore jak na serię tereny, mocno rozciągnięte horyzontalnie, ale nie posiadające zbyt dużej wertykalności. Im dalej, tym lokale bardziej przypominają te z poprzednich odsłon, choćby z World. I to te drugie były dla mnie dużo przyjemniejsze w odbiorze. Większa korytarzowość i ukryte przejścia oraz skróty, których możemy używać podczas polowania, sprawdzają się dużo lepiej podczas właściwej rozgrywki niż bardziej otwarte obszary dostępne choćby na pierwszej mapie.
Połączenie lokali wspomnianymi przejściami daje pewną ułudę otwartego świata, ale szybko przyjrzymy na oczy i dostrzeżemy, jak jest naprawdę. Połączenia to wąskie jaskinie czy przejścia mające na celu ukryć ekrany ładowania. Jednak skorzystamy z nich praktycznie tylko podczas przechodzenia fabuły. Głównie dlatego, że zwyczajnie będziemy musieli. Po zakończeniu głównej historii skorzystałem ze wspomnianych przejść tylko 2 razy i to tylko dlatego, że sobie o nich przypomniałem i byłem ciekaw, czy Capcom postanowił coś w nich ukryć. Uprzedzam, nic tam nie ma. Po dotarciu do wysokich rang będziecie wyruszać na polowania korzystając z szybkiej podróży, więc mimo, że to połączenie lokali na początku wydaje się ciekawym pomysłem, to jest zwyczajnie zbędne. Dorzucę jeszcze 3 grosze odnośnie samej mapy, bo tak, będziemy z niej korzystać w celu szybkiej podróży, ale przede wszystkim będzie nam ona służyć do orientowania się w terenie, poszukiwania celów do polowań oraz przede wszystkim do lokalizowania rzeczy do zbierania. A zbierać będziemy wszystko: roślinki, robaczki, miodek, pajęczynki, odłamki skał i masę innych rzeczy, które umieścili deweloperzy. Część użyjemy do wykucia nowego ekwipunku, a resztę do craftu przedmiotów pomocnych w polowaniach. Mikstury leczące, wzmacniające czy choćby pułapki. Wszystko użyteczne w trakcie łowów. A jak wypada szota graficzna wspomnianych lokali? No cóż, nierówno, aż mam flashbacki z recenzji Dragon's Dogma 2. Zacznijmy od tego, że grafikę musimy w tej grze ocenić 2 razy. Po raz pierwszy biorąc pod uwagę eksplorację. Szczególnie na pierwszej mapie dostrzeżemy wiele mankamentów, które będą kuć nas w oczy. Tekstury na dalszych, ale i niekiedy bliższych planach są rozmyte i niskiej jakości. Otwarte tereny działają tutaj na sporą niekorzyść. Dużo lepiej to wypada w dalszych, bardziej zamkniętych lokalach. Dodatkowo każda lokacja może wyglądać inaczej w zależności od pogody. Do dyspozycji mamy 3 wersje: obfitość, posłucha i niepogoda. Całkowicie zmieniają one szatę kolorystyczną lokacji. To miłe urozmaicenie i patrząc pod kątem estetyki, niektóre z nich wyglądają naprawdę dobrze. Problem polega na tym, że zmiana warunków pogodowych wywiera spory wpływ na wydajność naszego sprzętu, więc w czasie niepogody można liczyć nawet o spadek 30 klatek animacji. Drugi raz grafikę będziemy oceniać podczas walki i tutaj różnica jest spora. Starciom towarzyszą efekty świetne, które nie tylko są spójnie zaimplementowane tak, aby pasować do potwora, ale również wypełniają ekran, fundując nam paletę barw, dzięki czemu starcia niezwykle zyskują na widowiskowości. Wszystko to uzupełnione świetnie animowanymi ruchami naszych przeciwników powoduje, że starcia toczy się z przyjemnością i dodatkowo jesteśmy tak zajęci walką, że nie zwracamy uwagi na rozmydlone tekstury na drugim planie. Biorąc to wszystko pod uwagę, dziwi, że Capcom mimo wszystko zdecydowało się na RE Engine, który nie radzi sobie dobrze z bardziej otwartymi przestrzeniami. W moim przypadku gra działała między 67 a 97 klatek na sekundę z ustawieniami, które widzicie obecnie na ekranie. O ironio, pierwsza lokacja pokazuje najwięcej problemów najnowszej gry japońskiego studia. To tam doświadczymy największej ilości pop-upów. Warto zaznaczyć, że te występują również w przerwnikach filmowych, zamazanych teł i wspomnianego już mydła. Przez to wiele osób może odbić się od Wilds zamiast wejść w świat polowań i czerpać z niego radość. Słaba optymalizacja to element, który może być uciążliwy dla sporej części graczy, tych ze słabszym sprzętem oraz tych grających na konsolach. Mimo że ogrywałem wersję na PC-ty, to byłem ciekaw, jak ta kwestia wygląda na konsolach. Jeszcze przed premierą skonsultowałem się z zagrajnikiem, którego z tego miejsca bardzo serdecznie pozdrawiam. I w jego opinii na konsolach ten element również pozostawia wiele do życzenia. Rozbyte tekstury niskiej jakości i 30 klatek na sekundę, lub trochę więcej w zależności od trybu. Co ciekawe, chwilę rozmowy o tym, jak tytuł chodzi na poszczególnych platformach, zamieniła się w ponad 30-minutową wymianę opinii i zgodność co do bardzo istotnej rzeczy. Tego, jak wciągający jest game loop i walka. Każda z części serii jest do siebie podobna, ale zarazem różni się od siebie mniejszymi lub większymi zmianami w systemie walki. Z pozoru może się to wydawać znikome, ale po wejściu w mechaniki szybko odkrywamy, że mimo podobieństw każda odsłona jest inna i ma swoich zwolenników, jak i przeciwników. Nie inaczej jest w Wilds. Capcom z części na część ułatwia pewne mechaniki i próg wejścia, tak aby spopularyzować markę oraz pozwolić na zasianie łowieckiego ziarna w umysłach bardziej casualowych graczy. Z jednej strony Wilds ułatwia to wejście poprzez wspomniany niski poziom trudności w części fabularnej. Granie na niskich rangach nie będzie wymagać od nas zbędnej analizy czy przygotowań do nadciągających starć. Wystarczy dowolna broń, posiłek i jesteśmy gotowi. Z drugiej strony zmiany w systemie walki otwierają casualową furtkę i jeszcze bardziej, zarazem oferując przyjemną krzywą nauki i postępu oraz również pozostawiając przestrzeń na wysoki sufit w kwestii mistrzowskiego opanowania nowego systemu.
I tą drugą kwestię musimy rozbić na kilka mniejszych elementów, z których każdy jest istotny. Co więc się zmieniło? Na pierwszy plan wychodzi system ran. W poprzednich odsłonach mogliśmy oczywiście osłabiać, łamać czy odcinać części ciał bestii. W Wilds system ten naturalnie ewoluował i po kilku lub kilkunastu trafieniach, w zależności od broni, na ciałach bestii pojawiają się rany, które w końcu się otworzą. Pozwala to nie tylko zadawać większe obrażenia atakując otwarte rany, ale otwiera, taki żarcik, również opcje na strategiczne zagrania. I tutaj wchodzi cały na biało tryb skupienia. Dzięki niemu możemy wykonywać specjalny atak we wspomnianą ranę, który nie tylko zada dodatkowe obrażenia, oszołomi przeciwnika, ale również obdaruje nas dodatkowymi materiałami wypadającymi z potwora, a tych nigdy za wiele. Ale na tym nie koniec. Tryb skupienia to również nowe ciosy oraz dużo lepsza kontrola nad kierunkiem wyprowadzania ataku. Jeszcze nigdy walka w Monster Hunterze nie była tak precyzyjna. Nawet najcięższe i najwolniejsze bronie w trybie skupienia zyskują na celności. Świetnym przykładem jest tutaj Greatsword. Broń, która często jest polecana nowicjuszom ze względu na swoją prostotę i mały wachlarz zagrań. Jednak do optymalnego grania wymaga ogromnej znajomości gry i przewidywania albo wymuszania odpowiednich ciosów przeciwników. Najsilniejszy cios, który oferuje, True Charge Slash, nie tylko wymaga długiego naładowania broni, ale również po wyprowadzeniu go nie mogliśmy wcześniej zmienić kierunku. Teraz jesteśmy w stanie bez problemu obrócić się o 180 stopni. Kolejna nowość to blokowanie ataków w celu doprowadzenia do starcia. Z tej mechaniki mogą korzystać bronie wyposażone w tarczę oraz wspomniany wcześniej Greatsword. Blokując kolejne ataki bestii, doprowadzimy do starcia, minigry podczas polowania, którą możemy wygrać maszując guzik odpowiedzialny za atak. Jeżeli wygramy, to nasz wróg będzie odsłonięty, dając nam to okazję do ataku. A gdyby tego było mało, mamy jeszcze offset atak, czyli potężne uderzenie dostępne przez wybrane bronie, które wyprowadzono w odpowiednim momencie zderzy się z ciosem przeciwnika, powalając go i pozwalając nam wyprowadzić potężne uderzenie. A co z resztą broni? Tymi nastawionymi na prędkość, a nie brutalną siłę. Te dostały usprawniony system uników, który nie tylko oferuje dodatkowe klatki nietykalności, ale przy poprawnym wykonaniu oferuje również dodatkowe benefity. Wspomnę tutaj o dwóch broniach, które błyszczą w tej kwestii: Dual Blades i łuk. Pierwsze po wykonaniu uniku nie tylko będą zadawać dodatkowe obrażenia przez krótki czas, ale również otrzymają nowe ciosy. Zaś łuk to król uników, posiadający chyba najbardziej wybaczające klatki nietykalności, które mogła zaoferować gra. Wykonując unik dzierżąc łuk, odnowimy ogromną część naszego paska wytrzymałości, a biorąc pod uwagę, że ten zasób łuk pożera w ogromnych ilościach, jesteśmy w stanie przy dobrej grze bardzo, ale to bardzo wydłużyć czas, w którym zadajemy obrażenia. I pamiętajcie, że są to elementy, które zaczniecie opanowywać na samym początku gry. Z każdą kolejną walką będziecie coraz lepiej poznawać broń, ruchy przeciwników oraz wyrabiać pamięć mięśniową, a nasz skill będzie w naturalny sposób rósł, by po dotarciu do wysokich rang oraz prawdziwego endgame'u, gdzie czekają na nas wyzwania, być gotowym na starcia z przeciwnikami, którzy potrafią położyć nas dwoma, a w niektórych przypadkach nawet jednym ciosem. Kustomizacja daje ogromne możliwości. Edytor postaci to jak zawsze w grach Capcomu wysoka półka. Jeżeli ktoś chce się bawić w dostosowywanie kącików ust, oczu czy choćby nozdrzy, to ma taką możliwość. Do tego edytujemy naszego kota, sekreta, obozy, chat w grze, a nawet samo menu. Sporo tego, naprawdę. A to wszystko po to, żeby móc grać dokładnie tak, jak tego chcemy. Tak samo zresztą wygląda kwestia zapisywania zestawów ekwipunku, przedmiotów, które zabierzemy na polowanie, skrótów pozwalających nam błyskawicznie korzystać z wybranych przedmiotów, czy choćby narzędzi, a nawet gotowych potraw do zjedzenia przed wyruszeniem na polowanie. Jednak skoro jest to gra o polowaniu na potwory, to nie mogę ich w recenzji pominąć. Zacznijmy od tych nowych. W większości mówimy tutaj o bestiach, które będą wprowadzać graczy w świat gry i dobrze się w tej roli spisują. Zostały wyposażone w klasyczne zagrania, które dobrze przygotowują nowicjuszy do przyszłych starć. Dodatkowo ich design cieszy oko i wpasowuje się w świat gry oraz lokali, w których będziemy je napotykać. Warto zwrócić tutaj uwagę na po raz pierwszy pojawiającą się ośmiornicę, która szczególnie na wysokich rangach może przetestować umiejętności graczy. Powracające potwory to klasyka. Doświadczeni łowcy niejednokrotnie uśmiechnąc się widząc ikony serii, choćby takie jak Ratiana czy Ratalos.
Mimo że pula potworów nie jest mała, to czuć tutaj delikatny niedosyt. Jest trochę mniejsza niż miało to miejsce w podstawce World oraz dużo mniejsza niż w Rise, chociaż ten drugi miał bardzo bogaty rooster. Mam nadzieję, że kolekcja zostanie szybko wzbogacona o dodatkowe cele do upolowania, bo mimo ich jakości zwyczajnie chcę więcej. A skoro o jakości potworów już wspomniałem, to dorzucę kilka miłych słów. Przeciwnicy jeszcze nigdy nie byli zaprojektowani tak dobrze, zaczynając od elementów takich jak futro, skóra czy łuski, przez animację ataków na efektach tychże kończąc. Walki są czytelne i widowiskowe, no poza znikomymi przeszkadzajkami ze strony kamery. Jednak, żeby upolować bestie, trzeba mieć czym. Niezmiennie od kilku odsłon mamy do wyboru 14 broni. Każda z nich jest inna i oferuje unikalny zestaw ruchów i styl walki. Co prawda w świecie Monster Huntera nie operujemy określeniem klas, ale tak najłatwiej opisać wybór broni. Dodatkowo każdy typ broni można nie tylko ulepszać, ale również wykuwać jego inne wersje, dające większą szansę na trafienie krytyczne, zadające obrażenia od wybranego żywiołu, czy narzucające status, np. paraliż. Jeżeli wybrany oręż Wam nie pasuje, to w każdym momencie możecie go zmienić i poszukać czegoś, co bardziej pasuje do Waszego stylu gry. Chcecie, żeby Wasza broń zadawała ogromne obrażenia, niekoniecznie zapewniając dynamikę w walce? Greatsword może być dla Was dobrym wyborem. Wolicie tańczyć wokół wrogów, zadając szlagi na lewo i prawo? Dual Blades czekają na Was, a może cenicie sobie walkę w dystansie? No wtedy łuk albo jedno z dwóch działek zasięgowych spiszą się wyśmienicie. Każda z 14 broni wymaga nauki i zrozumienia ich działania, dlatego warto na początku sprawdzić, jak mniej więcej się nimi posługuje i wybrać tą, która zwyczajnie Wam pasuje. Odradzam za to przeglądanie dziesiątek tier list, poradników i porównań każdego oręża. Stracicie na to masę czasu. Zamiast cieszyć się grą i szlifować swoje umiejętności, możecie skończyć z jeszcze większym mętlikiem w głowie. A właśnie odkrywanie świata, rozpracowywanie potworów i gameplayowych niuansów robi tutaj największą robotę. Jeżeli już bardzo chcecie, to sprawdźcie sobie ogólne poradniki dotyczące broni, które powierzchownie tłumaczą, jak każdą z nich się gra, a następnie wybierzcie dwie i ruszajcie na polowanie. Dlaczego dwie? Ponieważ Monster Hunter Wilds wprowadził kolejną zmianę i tym razem na polowanie możemy zabrać nie jedną, a właśnie dwie bronie. Pozwala nam to od początku próbować gry dwoma różnymi typami oręża, a co za tym idzie przyspieszyć proces wyboru tego ulubionego oraz nauki operowania nim. Zmiany możemy dokonywać przywołując naszego Secreta i wyciągając drugą broń z jego sakwy. Jednak z biegiem czasu zauważymy, że system ten jest niespecjalnie wykorzystany. Nie znajdziemy starć, w których konieczne będzie korzystanie z dwóch różnych zestawów broni, np. zasięgowej i do walki w starciu. Z mojej perspektywy mamy tutaj 3 korzystne scenariusze. Jeżeli naszą główną bronią nie jest Greatsword, to warto go wziąć jako broń zapasową. Przyda się w momencie, kiedy potwór pójdzie spać, ponieważ pierwszy atak w śpiącą bestię zadaje zwiększone obrażenia, a Greatsword oferuje najmocniejsze uderzenie w grze. Drugą opcją jest Hunting Horn. Pozwoli nam zagrać melodie wzmacniające nas w walce, a część z nich pozostaje aktywna po zmianie broni. I w końcu trzeci scenariusz, korzystny w endgame'ie, gdy pojawią się polowania na 2 potwory naraz. Wtedy możemy wyposażyć się w bronie, które eksploatują słabość obydwu z nich. Mam nadzieję, że ta mechanika zostanie rozwinięta i lepiej wykorzystana w kolejnych update'ach, ponieważ widać tu niewykorzystany potencjał, a złożenie zestawu składającego się z 2 broni oferujących zupełnie inny gameplay jest mocno nieoptymalne ze względu na system dekoracji. Wspomniane dekoracje to nic innego jak klejnoty, które możemy umieszczać w naszych zbrojach i broniach, oferujące umiejętności wspomagające nas w walce. Z czasem zaczniemy odblokowywać coraz mocniejsze pancerze i oręż posiadające więcej slotów na dekoracje. Tutaj Wilds również dokonał pewnych zmian. Tym razem dekoracje mają oznaczenie wskazujące, czy dany klejnot umieścimy w broni czy w pancerzu. Z jednej strony pozwala to odrobinę dostosować zestawy dekoracji tak, aby pasował pod 2 bronie. Z drugiej jednak wracamy do tego, co powiedziałem przed chwilą. Nie jest to dobrze zoptymalizowane i jeżeli będziemy posługiwać się 2 skrajnie różnymi brońmi, to nasz setup pozostawia wiele do życzenia. Świetnie natomiast sprawdzi się, kiedy wybierzemy 2 te same bronie, np. Dual Bladesy, z których jedne będą zadawać obrażenia od ognia, a drugie od wody. Mimo niedoskonałości wynikających z systemu 2 broni, sam system dekoracji jest jednym z lepszych, jeśli nie najlepszym w serii.
W czasie polowania możemy zawsze liczyć na naszego kociego pomocnika oraz Secreta. Ten drugi to nowość i naturalne rozwinięcie psiaka, który towarzyszył nam w Monster Hunter Rise. Nasz wierzchowiec to dużo więcej niż środek transportu, ale od transportu zacznijmy. Dzięki zwierzakowi ewidentnie przypominającemu Chocobosy, mam nadzieję, że to zwiastun nadchodzącej kolaboracji z Final Fantasy, będziemy oczywiście szybko przemieszczać się po lokalach, korzystać ze skrótów i ścieżek niedostępnych dla naszych nóg oraz korzystać z opcji autopilota. Zatrzymajmy się na chwilę przy tej ostatniej funkcji. Mimo że generalnie mi się ona podoba, to stwarza pewne zagrożenie dla nowych graczy. Wspomniałem wcześniej, że poznawanie świata jest kluczowe w serii. Dzięki temu będziemy doskonale orientować się w terenie, poznamy ukryte miejsca, skróty i będziemy w stanie wyprzedzić uciekającego potwora, korzystając z alternatywnej ścieżki. Jest to bardzo istotne, jeżeli chcemy optymalizować naszą grę i minimalizować czas spędzony na polowaniu. Warto więc, szczególnie w początkowej fazie gry, czasami go wyłączyć i zwyczajnie pozwiedzać, co pozwoli nam zaznajomić się z topografią terenu. Ale Secret to nie tylko transport, to również sakwa na drugą broń oraz na przedmioty, których nie możemy już pomieścić we własnej torbie. Dodatkowo przywołany w odpowiednim momencie może podnieść nas z ziemi i wyciągnąć z opłakanej sytuacji. Drugi z towarzyszy to ikoniczny już dla serii kociak. Na mruczącego pomocnika zawsze możemy liczyć. W czasie walki będzie odciągać od nas uwagę przeciwnika, leczyć nas, zastawiać pułapki, rzucać buffy oraz wspólnie z nami zadawać obrażenia. Może nie są to obrażenia ogromne, ale mimo wszystko się liczą. Dla futrzastego wojownika tak samo jak dla nas możemy stworzyć wyposażenie, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wręczyć mu do łapy broń powodującą zatrucie czy paraliż. Szkoda jedynie, że w tej odsłonie nie możemy wybrać, w jaki sposób ma się on zachowywać w czasie walki, tak jak miało to miejsce w poprzednich częściach. W Wilds dysponuje on pełną paletą zagrań, co jest kolejnym krokiem w kierunku uproszczenia rozgrywki. Jeżeli jednak stwierdzimy, że takie towarzystwo nam nie wystarcza, to nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy wyruszyli na łowy z innymi graczami. Tryb multiplayer to stały element rozgrywki. Już w momencie włączania gry będziemy mogli wybierać lobby, do którego chcemy dołączyć. Powracają również gildie i możliwość tworzenia własnych party. W końcu dla wielu osób nie ma większej radochy niż grupowe polowania. Jak wszystko, ma to swoje plusy i minusy. Ze swojej strony dodam, że warto rozgrywać polowania samodzielnie, zanim zrobimy to w grupie. Dotyczy to szczególnie osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z łowcą potworów. Pozwoli wam to poznać ataki oraz słabe strony bestii, dzięki czemu będziecie dużo bardziej użyteczni w grupie. Dodatkowo, mimo że grupowe polowania to świetna zabawa, to z perspektywy wyzwania można ją w większości przynajmniej porównać do koopa w Soulsach. Epickim pojedynkom powinna towarzyszyć epicka muzyka. Oprawa muzyczna to klasycznie wysoka półka. Utwory zostały dobrze dobrane do sytuacji i świetnie podbudowują klimat. Czy mówimy tutaj o spokojnym, relaksującym klimacie towarzyszącym nam podczas pobytu w namiocie, czy klimacie wspomnianej przed chwilą epickiej walki z rozwścieczoną, szarżującą na nas bestią? Warto zaznaczyć, że znajdziemy również polską lokalizację kinową. Tutaj będzie dość krótko. Wypada w miarę dobrze. Znajdziemy kilka błędów, jak na przykład brak spacji między wyrazami, ale nie przeszkodzi to w kwestii poznawania fabuły. Znalazłem również kilka błędów w tłumaczeniu umiejętności, z czego jeden jest bardzo istotny. W dekoracji odpowiedzialnej za zwiększenie ilości zdrowia odnawianego przedmiotem leczącym, polskie tłumaczenie informuje nas o przyspieszeniu leczenia. Jest to ewidentny błąd, który może zdezorientować graczy nie mających doświadczenia z serią. Na całe szczęście to nie tłumaczenie będzie naszym największym przeciwnikiem. Będą nim, a jakże, potwory. I tutaj odpowiemy sobie na pytanie, czy Monster Hunter Wilds to trudna gra. Krótka odpowiedź brzmi nie, a przynajmniej nie jest trudna na początku. Wspomniałem już, że Capcom z każdą kolejną odsłoną stara się ułatwić wejście w świat polowań coraz szerszej publiczności. Przechodząc fabułę, nie powinniście natrafić na problematycznych przeciwników. Wspomniane low ranki zawsze były w serii tutorialem. Nowi gracze wykorzystują tą część gry na poznanie systemu. Starzy wyjadacze przebrną przez nie, żeby jak najszybciej dostać się do high ranków i ostatecznie do prawdziwego endgame'u, gdzie wyzwania są. W mojej opinii poziom trudności high ranków w Wilds jest w miarę porównywalny
do tego Sword. Jest mimo wszystko nieco niższy. Ma to związek z nowymi mechanikami, tryb skupienia, kontry, uniki i przede wszystkim system run. Po opanowaniu ich będziemy w stanie masakrować bestie i trzymać je na glebie przez większość czasu. Muszę jednak zaznaczyć tutaj, że bardzo podobnie wygląda to w poprzednich częściach. Początkowe polowania zajmują 10-20 minut, a po poznaniu systemu, broni oraz zwiększeniu swoich umiejętności 3 do 5 minut. Warto by było jednak delikatnie zbalansować nowe mechaniki i paski życia potworów, żeby wytrzymywały trochę dłużej, zaś największe wyzwania dopiero przed nami. Capcom jak zwykle przygotował roadmap wsparcia tytułu, cykl darmowych aktualizacji z nowymi potworami, wyzwaniami i sprzętem, które będą cyklicznie dodawane wraz z balansem i, mam nadzieję, optymalizacją. W tej kwestii należy im się pochwała, bo słuchają graczy i starają się im dostarczyć zawartość, która spełni ich oczekiwania. Standardowo również około rok po premierze pojawi się Expansion Pack wprowadzający nowe tereny, potwory, sprzęt, umiejętności, mechaniki, Master Rank i wiele innych. Mam nadzieję, że będzie to dodatek co najmniej równy Iceborne, dodatkowi do Monster Hunter World. Co jednak w momencie, kiedy dojdziemy do końca gry? No jak na grindera przystało, endgame loop, czyli czynności do wykonywania w końcowej zawartości gry, jest obszerny. To właśnie tam otrzymamy możliwość wykuwania najtrwalszych pancerzy, najsilniejszych broni i najlepszych dekoracji. Wszystko z domieszką niespecjalnie przesadzonego RNG. Satysfakcjonujące polowania na najgroźniejsze bestie połączone z ruletką decydującą o tym, co z dostępnej puli otrzymamy, tworzą bardzo uzależniającą pętlę, w której będziemy mieli wielokrotnie ochotę na jeszcze jedno polowanie. Sam wielokrotnie powtarzałem sobie, że to już ostatnia wyprawa i nagle orientowałem się, że minęło kilka godzin. Gadania z mojej strony było sporo, ale jak sami widzicie, jest o czym gadać. Na początku wspomniałem, że Wilds może być dla serii Monster Hunter tym, czym był Elden Ring dla serii Soulsów. Po czasie, który spędziłem z najnowszą odsłoną, podtrzymuję tę teorię. Począwszy od optymalizacyjnych niedociągnięć, przez zmniejszenie progu wejścia, a na mechanikach dostosowanych dla szerszego grona odbiorców kończąc, widzę masę podobieństw w podejściu do tworzenia obu tych tytułów. Wilds to gameplayowy diament otoczony potężną bryłą optymalizacyjnego węgla, dodatkowo przykryty teksturami z poprzedniej dekady. Jeżeli jednak przebijecie się przez ten węgiel, otrzymacie grę, która wciąga niezwykle satysfakcjonującym systemem walki, gameplay loopem i wciągającym grindem, dostarczając bardzo unikatowe doświadczenie, którego ciężko szukać gdzie indziej. I w końcu endgame loop, który jest jednym z najlepszych w serii. Wszystko to czeka na gracza, jeżeli oczywiście gra będzie na jego sprzęcie dobrze działać. Decyzję o zakupie musicie podjąć oczywiście sami i mam nadzieję, że dostarczyłem wam wystarczająco informacji, aby wam to ułatwić. Ze swojej strony dodam jeszcze, że gracze PC-towi jako must have muszą odpalić benchmark i sprawdzić, czy ich sprzęt pociągnie ten tytuł w satysfakcjonujący sposób. Gracze konsolowi muszą natomiast wziąć pod uwagę, że będą grać w 30 klatkach. Jeżeli nie mieliście jeszcze okazji zapoznać się z tą serią, to teraz jest najlepszy moment.